Witajcie na kanale Plecak i Droga w 39. finałowym odcinku mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Przemierzyłyśmy między innymi Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Logroño, Burgos, León, Astorga i na koniec cel wyprawy Santiago de Compostela. Za mną setki kilometrów, ale ta ostatnia prosta okazała się jedną z najtrudniejszych. Dziś wyruszamy z Monte do Gozo, wzgórza, z którego po raz pierwszy widać cel. Zostało nam ostatnie 5 kilometrów, jednak to nie zmęczenie było tym razem największym wyzwaniem. Niestety przez trwający festiwal Santiago pękało w szwach. Choć dla Eli znalazło się miejsce w albergę, ja zostałam bez dachu nad głową. Jak to się stało, że finałową noc spędziłam pod dworcem kolejowym i dlaczego mimo to rano wstałam z uśmiechem na twarzy? Zapraszam Was na emocjonujący finał, wspólną herbatę w mieście i drogę, która uczy pokory do ostatniego kroku. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, nie wiem czy mnie widać. Włączyłam tylko szybko kamerę, jest 6:32. Ruszyłyśmy o wpół do, to 2 minuty już idziemy. U naszych stóp już jest Santiago, widzimy je oświetlone. Wczoraj widziałam już katedrę. Aha, ile stopni? 16, 17, 18. Ach nie, nawet chyba 19 mówiła. Jest bardzo ciepło, jak widzicie, lekko ubrana jestem. To jest nasza municypalna alberga. Byłyśmy w baraku 39, to jest olbrzymie. A za nią widzicie te niebieskie, nie widzicie pewnie. Tam są takie niebieskie namioty, to jest olbrzymia powierzchnia z kilkoma estradami i tutaj to jest przygotowywane na ten weekend, bo jest jakieś wielkie święto, nie wiem o co chodzi. Do nas dotarł nasz znajomy, z którym cały czas pisaliśmy na Camino, z którymśmy się zapoznali na początku Camino, Jasiu. On jeszcze śpi, został. Powiedział wczoraj przy kolacji, że chce wyspać się porządnie. On już jest 3 dni w Santiago i ma dość Santiago. Chętnie do nas przyszedł. I powiedział, że Santiago jest po prostu full. Tam jest tłumy ludzi, przynajmniej do tej pory co on był, to były tłumy ludzi, że jest taki chaos, że nikt nic nie wie, ludzie chodzą jak obłąkani. Wszedł na mszę do kościoła, mówi, połowa ludzi to wchodziła turystycznie, przeszkadzała. Nie dała się skoncentrować na mszy świętej, więc może, że był taki zmęczony, to widział wszystko tak negatywnie, aczkolwiek wyrażał się bardzo pozytywnie ogólnie o Camino. Naprawdę nie chce wracać do domu, dzisiaj ma powrót. Pomylił się, miał wczoraj niby, był na dworcu, wsiadał do autobusu, został skanowany jego bilet i się okazało, że to nie tędy, że coś on robi źle. Rozczarowała nas polska alberga. Żebyście widzieli w tym skwarze wczorajszym, w tym upale, bo nie było tak słońca, ale było bardzo gorąco, było saunowato. Duchota taka niesamowita, a my pod górkę z górki i szukamy polskiej albergi. Ludzie wskazują w różnych kierunkach. W końcu wbiłyśmy adres, który był w przewodniku. Adres nas zaprowadził w Kozi Róg. Pusta brama stała, za bramą nic, zwykłe pole. Więc za telefon, bo był telefon, 3-krotne dzwonienie. W końcu jakaś Hiszpanka odbiera. No, człowiek próbował jak mógł się dogadać, no i powiedziała close, że jest zamknięta. Ale jak już doszliśmy do tej municypalnej, całkowicie wykończone, miałyśmy tak dość, jak nie wiem, wkurzone, no bo nam ta polska alberga bardzo zmieniła plany, miałyśmy tutaj spać 3 dni, że miałyśmy iść dzisiaj do Santiago bez plecaków. Tutaj jadłyśmy kolację, bo ta alberga jest tak olbrzymia, widzicie? Tu się dalej ciągną baraki, a tu jest lokal, olbrzymia hala. To jest osobny temat. Też wczorajszy dzień był po prostu dla mnie, był negatywny pod koniec.
z wyjątkami tymi, żeśmy się spotkali z naszym kamienowym przyjacielem i że było bardzo miłe kolacyjne spotkanie, ale na tą kolację siedzieliśmy 2 godziny. Słuchajcie, ja zapłaciłam, czekamy, mnie już coś zaczęło to być podejrzane, że tak długo czekamy. Poszłam zapytać kelnerkę, na szczęście mówiącą po niemiecku, a ona do mnie, a to chwileczkę. I tam zaczęła pytać, co się dzieje, że my nie obsłużeni. A nie, to już od dawna kuchnia zamknięta. No ona mi chciała już zwrócić pieniądze, kucharz się wyłonił. I mówi, żebyśmy jeszcze godzinę poczekali, to później on nas obsłuży. I myśmy siedzieli, pili piwo z winem, mieszali te alkohole, bo najpierw wino zamówiłam, nalali jak dla ptaszka, osobny temat. Ciekawy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie. Mam nadzieję, że wczorajsze negatywne fluidy wyczerpały wszystkie negatywności kaminowe i teraz będą tylko pozytywy. Dzisiaj jest w planie 3 podstawowe rzeczy. Bilet kupić dla Eli, bo ona nie ma. Msza o 12 i zdobycie kompostelki, co też jest wyzwaniem niesamowitym. Więc zobaczymy, jak to się to wszystko rozprzestrzeni dla nas, te całe sprawunki. No plus zobaczyć też te Santiago. No nie wiem, zobaczymy. Na szczęście ta hosteleros, co wczoraj nas obsługiwała, była bardzo miła. Ja miałam tłumacza na telefonie, no wy wiecie o tym. Więc ją wypytywałam, gdzie można zjeść, powiedziała. Wypytywałam ją, gdzie my możemy przenocować więcej nocy, że koleżanka dopiero w poniedziałek wraca, a my mamy środę. I ona właśnie nam podała jedną albergę, w której można 3 noce przenocować. To też musimy ją szukać. No także były też i miłe akcenty, była bardzo miła, bardzo kooperatywna. Bardzo naprawdę chciała pomóc. Wystukiwała dla nas właśnie do tej polskiej, ona zadzwoniła. Znowu odebrała babka Hiszpanka, ale one już w swoim języku rozmawiały. No i się okazało, że rzeczywiście jest otwarta, ale z powodu tej wielkiej imprezy, jakieś tu będą koncerty, nie wiem co to będzie. Buen camino. Tu będą jakieś wielkie koncerty, przygotowanych jest 1000, naprawdę ja nie wiem, to się szło wczoraj w dół naturalnie, potem musiałyśmy to z powrotem pod górkę iść, no bo nie było tej albergi. Więc z powodu jakiejś wielkiej tu uroczystości, nie wiem, dla 1000 ludzi to jest przygotowywane, polska alberga jest zamknięta dla pielgrzymów, wyobraźcie sobie. Ja już mam kamienie w sandałach, bo dzisiaj głupia sandały ubrałam. Nie chciałam iść do Santiago w brudnych butach. Mam bardzo brudne buty. Zrobiłam lekkie pranko tych najważniejszych rzeczy, no wiecie, bielizny i jedną koszulkę. Nic nie wyschło i na szczęście, że ja butów nie prałam wczoraj, bo chciałam to zrobić. Ela mówi nie, jest tak silne nawilżenie powietrza, że ci to nie wyschnie, nie ma szans. I rzeczywiście nie wyschłoby, bo moje ciuchy mi nie wyschły. A takie rzeczy, które schły bardzo szybko. Jest bardzo silne nawilżenie, rzeczywiście jest ciężko oddychać. No i gorąco, 19 stopni, 6 rano. U stóp Santiago, przepraszam chaotycznie, wstrząsy będą, kuleje, idę z górki. Tak, Santiago leży w dole. Gdzie jest katedra? Nie widzę jej. Wczoraj ją widziałam w tym kierunku z lotu ptaka. Widziałam ją, to widocznie jest za tym wzgórzem. Jesteśmy już na peryferiach Santiago. To ten moment, kiedy asfaltowa droga zaczyna mieszać się z zapachem celu. Przed nami już tylko 4 kilometry, które dzielą nas od placu Obridorio i murów katedry. Po 38 dniach w drodze miasto wreszcie wyłania się na horyzoncie, a serce bije coraz szybciej. Santiago, idziemy! Wchodzimy właśnie w peryferia Santiago de Compostela. Miasto jest olbrzymie, widać było, bo byłam na górze przed chwilą, schodzę cały czas w dół. Monte do Gozo. Góra szczęśliwości, szczęścia, coś takiego. I to alberga jest
Europejskie Centrum Jana Pawła II, tak się nazywa ta Polska. Ona jedyna rzekomo umożliwiała pielgrzymom spać po 3 noce z góry, bo na Camino to nie wolno tego robić. Można tylko jedną noc i trzeba iść dalej. W albergach, nie mówię o hotelach. A ta jedyna była, że 3 noce. I to dla nas było bardzo pomocne, bo my potrzebujemy. W tej chwili jest czwartek, myśmy wczoraj szukały. I ja dopiero w sobotę odlatuję. Mam na sobotę bilet. Ela ma odjazd na poniedziałek. Więc wyobraźcie sobie, co teraz robić. Bez przerwy chodzić i szukać nowej albergi, pakować się, przypakowywać. Bez sensu. Pokrzyżowało nam to plany. Dodzwoniłyśmy się do tej Hiszpanki w końcu, odebrała i z wielkim trudem dogadaliśmy się, że jest zamknięta. No to jest zamknięta, trudno. Tak nas poinformowano. W końcu ja mówię, Ela, zobacz, te baraki wyglądają jakoś, może to alberga. Wychodzi 2 panów za zasięg, bo na tym całym olbrzymim wzgórzu budują jakieś niesamowite ilości namiociczków, takich malutkich niebieskich. Ich była masa. I jak dalej szłyśmy w dół, to zaczęłyśmy widzieć coraz więcej estrad. Potem się dowiedziałyśmy, że to jakieś wielkie święto jest, ale dalej nie wiemy jakie. Ale całe te pole, nigdzie nie można było wejść, tam stała dosyć znana rzeźba pielgrzymów, tam pielgrzymi robią sobie zdjęcia. Nie można było wejść, bo wszystko płotami, takimi siatami pozasłaniali. Na całym obiekcie. Ja już niczego nie fotografuję, bo z wami rozmawiam. Przechodzę też koło pięknej rzeźby. A chcę szybko dokończyć moje myśli i wyłączyć kamerę, bo jestem już w Santiago i chcę fotografować Santiago. Poczekajcie, niech myśli zbiorę. Jeszcze śpię. Zryw z łóżka i w parę sekund trzeba na nogi stanąć. Dlaczego tak wcześnie idziemy do Santiago? Bo chcemy jak najszybciej te nasze sprawy pozałatwiać. Bo w tym upale potem człowiek nie jest w stanie w ogóle logicznie myśleć. Myśmy już były wyłączone. Normalnie dość było wczoraj. Głodne, zmarnowane, brudne, poprzylepiane. No to wiecie, jak się człowiek wtedy czuje. No i dobra, wychodzi 2 fasiorów i ja już nie wiem, jak to się stało, ja ich po hiszpańsku pytałam. Skąd ja znam hiszpański? Nie wiem. Gdzie jest polska alberga? A oni do mnie mówią tam, ale jest zamknięte. No i to krótko mówiąc poszliśmy do tej municypalnej. Czekajcie, bo patrzę, tu jest jakaś chyba alberga, którą nam wskazała właśnie. Tak, San Lorenzo. O, jest. I właśnie nam wskazała ta pani, która obsługiwała tą municypalną albergę za 8 euro. Wiadomo, piętrowe łóżka, że w San Lorenzo można nocować 3 noce. I mówiła, że jest bardzo proste, za rondem i tak dalej. Już ją widzimy. Trzeba zakodować gdzie. Tutaj wrócimy. Tutaj Cię odwiedzimy, albergo. Jesteś nasza. To dobrze, bo jesteśmy bliżej. Nie musimy taki kawał biegać. Także w tej municypalnej się rozlokowałyśmy, ale w międzyczasie pisałam z naszym przyjacielem kaminowym Jasiem. I gdzie jesteś? Nie, on pierwszy napisał, że pomylił się, że to dopiero jutro, czyli dzisiaj ma połączenie, że jest sfrustrowany, że już wszystko dał na jedną kartę, już jest bez ręcznika, bez niczego. A tu się okazuje, że jeszcze jedną noc musi zostać w Santiago, bo pomylił daty. Z tego wszystkiego mu się daty pokręciły. I my od razu spontanicznie przyjść do nas, do polskiej albergi, jeszcze na trasie.
Więc Jasiu do nas szedł w tą stronę, my z drugiej góry. Z drugiej strony góry. On od Santiago, my od drugiej strony. Jak się okazało, że nie ma tej polskiej, no to szybko wysłałam mu wiadomość, że nie ma polskiej, że dalej szukamy, damy znaki. Ten summa summarum przyszedł do tej municypalnej, też kuśtyczka, pokaleczony, w sensie tym ma strasznie spuchniętą prawą nogę i ledwo chodzi. W sandałeczkach takich naprawdę, to nie były sandały na góry, takie plażowe sandałeczki. No i doszedł do nas. Zaprosiłyśmy na kolację, no, że razem się spotkamy przy stole. Pięknie, ładnie zamówiłyśmy jedzenie. Nie było menu Pellegrino. Dobra, jemy co jest. Każdy wybrał. Zapłacone, czekamy. A taki dostaje się brzęczek. A brzęczek nie brzęczy. Ja mówię, słuchajcie, coś to my za długo chyba czekamy. Nawet zupy nie podali. A dość drogo zapłaciliśmy. Poszłam kelnerkę zapytać, mówiącą po niemiecku. Ona się wywiedziała i się okazało, że już od dawna kuchnia jest zamknięta. Słuchajcie, od dawna kuchnia jest zamknięta. No to ja gały zrobiłam. Ona mówi, to ja pani oddam pieniądze. Ja mówię, tak, poproszę o pieniądze, gdzie możemy zjeść? Ona mówi, no następna restauracja w Santiago. O, no to jak, my tutaj śpimy i mamy iść do Santiago na kolację? No chyba pani żartuje. No ona naprawdę czuła się zażenowana tą sytuacją. No, chaos straszny, niekompetencja. Jak ona nie wie, że zamykają restaurację? Kuchnię. A restauracja do napojów była otwarta. I wyłania się z podziemi kucharz nagle. Ona go od razu zawszasz. I tam z nim rozmawiała, nic nie rozumiałam po hiszpańsku. No i on poprzez jej tłumaczenie przekazał mi wiadomość, że jak poczekamy godzinę, to on dla nas ugotuje. Na razie jest zajęty bardzo. Wracam do stolika, mówię tą wspaniałą wiadomość, wszystkim zrzedły miny, bo każdy głodny. Wszystko nam się do kręgosłupa przylepiało. Ożłapiamy się piwem i winem. Jemy chipsy i co tam nam dawali. W końcu mi dała dwa takie pucharki Haribo, moje ulubione, przez które utyłam ponad 30 kg w krótkim czasie, przed laty. Do tej pory zrzucam tę nadwagę. Ach, nie ma aut, idę. Jest czerwone. Bo tu w Hiszpanii się strasznie długo czeka na światła. Mam tego dość. Summa summarum czekaliśmy ponad 2 godziny na nasz posiłek. Bo ta godzina jak doszła, to wszystko razem było bardzo długo. No ale później już dostaliśmy jedzenie, każdemu smakowało, bardzo smakowało. Było bardzo miło i wesoło. Mnóstwo tematów. Spotkanie wspaniałe, naprawdę. Ja straciłam wiarę, Ela cały czas wierzyła, że się spotkamy. Jasia spotkamy. Przeszczęśliwi wszyscy. On został, śpi jeszcze, prosił wczoraj wieczorem, że on już był 3 dni w Santiago, ma dość, że przyjdzie, ale tylko na swój pociąg, czy co on tam ma, autobus chyba. Wśród tych negatywnych rzeczy jednak było mnóstwo miłych, bo te opowieści, on miał tak dużo do opowiedzenia, myśmy słuchały z otwartymi buziami. Wspaniałe tematy, naprawdę. Jestem zachwycona. Ja się wyspałam. Myślałam, że będę seriale oglądać, bo lubię sobie przed snem oglądnąć. Pielgrzymka. Kocham te koreańskie seriale. Rozluźniają mnie. Niestety nie. Tylko włączyłam film, pierwsze ujęcia, a ja czuję, że mam oczy jak z ołowiu. I powyłączałam wszystko, poszłam spać. I posłuchajcie, już przed 10 zasnęłam, obudziłam się dzisiaj rano. Jeszcze nigdy tak długo nie spałam na Camino. I dlatego jestem wyspana. Jest 7:15 rano. Przed nami jeszcze niecałe 2 godziny marszu w stronę katedry, ale czujemy, że zasłużyłyśmy na chwilę przerwy. Wstępujemy do Café de Cotio na coś ciepłego. Ja wybieram herbatę z imbryka i przepyszne ciasto galicyjskie.
a Ela decyduje się na kawę i słodką bułeczkę. To ciepło i chwila spokoju dają nam energię, którą potrzebujemy na te ostatnie kroki. Szybkie śniadanie, plecak na ramiona i ruszamy. Katedra już na nas czeka. Santiago de Compostela od ponad 1000 lat jest sercem chrześcijańskiej Europy. To tutaj według tradycji spoczywają szczątki świętego Jakuba Większego, a miasto, które wokół nich wyrosło, stało się celem milionów ludzi z każdego zakątka świata. Każdy zaułek Santiago tętni historią, a dźwięk dud rozbrzmiewający w tunelach Starego Miasta przypomina o celtyckich korzeniach Galicji. To miejsce, gdzie czas płynie inaczej, mierzony rytmem przychodzących pielgrzymów. W Santiago krzyżują się wszystkie drogi Camino. To tutaj tysiące ludzi dziennie kładzie swoje plecaki na placu Obradoiro, kończąc wielotygodniowy trud. Miasto nie jest tylko celem geograficznym, to symbol wytrwałości i dowód na to, że granice naszych możliwości leżą znacznie dalej, niż nam się wydaje. Jeśli droga do Santiago fascynuje Was tak samo jak mnie, zostańcie na kanale Plecak i Droga na dłużej. Każdy kciuk w górę, subskrypcja i komentarz to dla mnie ogromna motywacja na każdym kilometrze. Dajcie znać w sekcji poniżej, czy planujecie swoje własne Camino, a tymczasem ruszajmy dalej na szlak. O, jakieś postacie w ogniu. 2, 4, 6, 8, 9 postaci w ogniu. Taka rzeźba na portalu kościoła. Takie uliczki wszędzie poskrywane, zakamareczki. I to my jesteśmy. Ach, jest tak. W tą stronę. Nie wiem, czy dobrze. Strzałki były w tą stronę. O, jakie piękne wejście. Następne piękne wejście. Nie ma czasu, wszystko pokaże. To już katedry zobaczyć. Nie słyszę tej kobzy, od której ona gra. Może my za wcześnie jesteśmy. Zawsze wita kobza pielgrzymów. Nie widzę żadnej. A jest wszelka tu. Knajpa Kadzidło, bo ma symbol kadzidła. O, jest piękny plac. No a gdzie katedra? Schodzimy coraz niżej, cały czas w dół. Jakiś klasztor czy co? Czy jak nie obyty, co tutaj jest? O, tu jest katedra. Tu. Mamy ją od tyłu. Ja też robię zdjęcie. Wow. Aha, barierka, tak. Ja też wolę barierki się trzymać. Bo mam... O! Pielgrzyma nogi.
czyli bardzo zmarnowany. Zeszło, patrzcie, jakie tu piękne rzeczy są. No to jesteśmy chyba na placu z innej strony faktycznie. Helu, dożyłeś mi. W tej sekundzie, gdy moje oczy w końcu spotkały się z wieżami katedry, poczułam coś, czego nie da się opisać żadną statystyką. To była ta obezwładniająca wdzięczność za każdy krok, nawet ten bolesny, i ogromna pokora wobec drogi, która uczyła mnie cierpliwości przez 39 dni. Nie czuję już ciężaru plecaka. Czuję czystą dumę i spełnienie. Obiecałam sobie, że dojdę. I oto jestem. Silniejsza, spokojniejsza i w końcu kompletna. Stoję przy biurze pielgrzyma, czekam już jakiś czas na kredencjal. Tu ludzie też czekają, o 8 miało być otwarte, już jest 8:30, punktualność hiszpańska. No troszkę jestem przeżywająca, ale jestem już w Santiago de Compostela, już przywitałam katedrę. Na razie jest zamknięta. W biurze pielgrzyma nowoczesność spotyka się z tradycją. Aby odebrać kompostelę, musiałam najpierw zameldować się przez kod QR. System pokazał, że jestem 10. w kolejce. Czekając, przeglądałam moje paszporty. W sumie przez te 39 dni zebrałam tyle pieczątek, że zapełniłam aż 3 pełne kredencjale. Każdy stempel to inna historia, inny nocleg i inny trud. Kiedy nadeszła moja kolej, na oficjalnym dokumencie wpisano 779 kilometrów. Uśmiechnęłam się pod nosem, bo mój licznik pokazywał prawdę moich nóg. 880 kilometrów. Jest godzina 9:30. Cały czas szukamy noclegu. Jesteśmy w Santiago. Idziemy w stronę katedry z powrotem, bo my chcieliśmy zakotwiczyć tutaj u Franciszkanów, żeby już zdjąć plecaki, bo je nosimy. Ale jest niestety jeszcze nieczynne. Od 12 dopiero tworzą. To jest mój kompostelka, tam w środku jest. Nawet relatywnie było szybko, aczkolwiek sameśmy sobie stres robiły, bo to wcale takie trudne nie było, tylko to, że mówimy innymi językami, człowiek nie rozumiał, co oni krzyczą do nas. Widziałam, jak ludzie już później zdezorientowani biegali gdzieś na dół do góry i denerwował się jeden nawet po niemiecku, ale musiałam swój kram pilnować, bo miałam nagle w rękach za dużo rzeczy, telefon, te 2 kompostelki, moje dowody, moje kredencjale 3. Nie, ja po prostu mogłam mu coś powiedzieć, ale od tego byli ci strażnicy, oni naganiają, ale wszystko mówią po hiszpańsku i tak bardzo szybko i już zrozumiałeś. Ale miałyśmy anioła, jeden gościu, skąd on był? Zapomniałam z jakiego kraju, Italia, przepraszam, tak, Włochem, i się nami naprawdę przejął i zaopiekował, nim otworzyli biuro pielgrzyma, a spóźnienie mieli ponad godzinę czasu, dobrze się stało, to on zaczął nas nakierowywać, jak to wejść na te programy, żeby sobie już ten R-kod ściągnąć. Troszkę było wypełniania,
I to było tym stresem, bo wyskakuje strażnik i mówi to szybko, tego. Ja już dobrze byłam gotowa, wiedziałam o co chodzi. Reszta w ogóle nie wiedziała o co chodzi. Zaczęło się masowe fotografowanie tego RQ kodu. No i właśnie tak. Gdzie oni są? Zgubiłam. Okej. Jeszcze raz jesteśmy na placu, ale już o godzinie 9:50. Byłyśmy tu jakieś 2 godziny temu. Robi się powoli tłumniej. Nie wiem gdzie poszli. Zgubiłam moich. I tyle. I tak szli bardzo szybko. Nie wiem gdzie tak grzeją szybko. A widzę ich. Dobra. No to popatrzcie jeszcze na katedrę. Jeszcze jeden blik. Po tej stronie jakiś pałac, nie mam pojęcia, biskupi czy co. Też pięknie wygląda. I tu chcemy wyjść do katedry, ale musimy się pozbyć plecaków. Przed chwileczką skończyła się msza święta i było kacidło bujane, nawet jeszcze się huśta. Bo bardzo czuć te kadzidło w kościele. Czyli na 12 chyba nie będzie kadzidło. Venga, ya, ya. Zobaczcie jakie tu jest zamieszanie. Chcę wam pokazać. Tak, szłyśmy tędy, ja poznałam. Od tej strony sfotografowałam rano. Jaka różnica. Pusto było. A teraz takie tłumy. Patrzcie na różnicę. Ha, co się dzieje o tej porze? A, no ten pociąg. Też rekreacja, nie wiem jaka to ma być rekreacja. Różnica olbrzymia. Byłyśmy już w katedrze. Już witałyśmy katedrę z zewnątrz. Od innej strony do niej wchodziłyśmy. No a teraz są po prostu tłumy. Tutaj kogoś spotkać faktycznie. Jako jedna z pierwszych osób w kolejce otrzymałam specjalne zaproszenie na darmowy obiad w słynnej Restaurante en Xebre, tuż przy placu Obradorio. Los chciał, że stolik czekał na mnie dokładnie o 13:00. Nie wyobrażałam sobie świętować tego bez Eli. Podzieliłyśmy się tym szczęściem, a koszt jej obiadu wzięłyśmy na pół. Dostałyśmy pyszną zupę galicyjską, piersi z kurczaka, frytki i papryka z gryla. Na deser ciasto galicyjskie z migdałami. Do picia zamówiłam czerwone wytrawne wino. Piękny lokal, pyszny posiłek. Czułyśmy się nagrodzone za cały trud. Santiago de Compostela. Ela już ma swoją albergę. Dla mnie miejsca nie było, idę szukać. Dochodzi 4:00, martwię się, bo tu w ogóle zdobycie albergi jest graniczące z cudem. Jak widzę to pod górkę, to mi się żygać chce. Tędy nie idę, absolutnie. Idę tędy, co przyszłam. Było cały czas pod górkę, teraz chcę iść z górki. Mam dość pod górek, naprawdę jestem bardzo zmęczona. Nie wiem ile już kilometrów nabiłyśmy chodząc po Santiago. I nie zwiedzając miasto, szukając jak głupie. Mam dość. Mam serdecznie dość.
Nie spodziewałam się, że pod wieczór będę chodzić i szukać schronienia. Postanowiłam iść po prostu na dworzec i noc na dworcu przespać. No bo co mam zrobić? Na ławce, a jak zacznie padać, w tej chwili tak ciśnie ciśnienie, że to w każdej chwili może lunąć. I co ja wtedy zrobię na ławce? Jeśli są wolne łóżka 150 do 500 euro. Za 50 euro nawet nie sprawdzałam. Obłęd jakiś. Po prostu mam takiego pecha, że w tej chwili jest jakiś wielki festiwal tutaj. On będzie cały weekend. Jutro jest piątek, od piątku się zaczyna. I nawet właśnie ten festiwal jest na Monte de Gozo. Te namioty, wszystko co próbowałam sfotografować czy sfilmować, tak niewiele tego materiału zrobiłam, to jest właśnie związane to wszystko z tą górą Monte de Gozo. Tam jest ten festiwal. Tysiące ludzi walnie i dlatego całe Santiago de Compostela plus okolice są po prostu rozprzedane łóżka. Nie ma nigdzie miejsc kompletnie. Koleżance się udało. Nawet na 4 dni się zaklepała. Już zapłaciła z góry. Czy na 3? 3 noce, tak? To 4 dni. A, nie wiem, już nie pytajcie. Dobrze chociaż, że zjadłam je i nie jestem głodna. No muszę przetrwać całą noc na dworcu. Nie mam wyboru, nie ma dla mnie miejsc. Ale się zakończy te Santiago i to jest moja ostatnia noc. Bo to jest, czekajcie, nie, jutro będzie ostatnia. Bo to mam już wykupioną tam, gdzie właśnie koleżanka śpi. Nie wiem, jestem rozdrażniona, wszystko mnie wkurza, najbardziej te auta. I przestałam mieć już nastrój tego, no, pielgrzyma. Nie widać mnie, wiem, muszę tak trzymać, ale to boli ręka. Na razie. Krótki wywiad z dworca autobusowego w Santiago de Compostela. Nie dostałam żadnej albergi, żadnego łóżka, żadnego schronienia. Będę koczowała tą noc na dworcu. Tak, z tej strony tak, a z tej strony wygląda tak. Mam pierwsze miejsce. Jest mi bardzo gorąco, tu jest bardzo ciepło, ale na zewnątrz już ochłodniało. Problem polega na tym, że w tym roku niestety, ale w Santiago, właściwie na tej górze, gdzieśmy wczoraj spały i to, co ja filmowałam, mnie to dziwiły te namioty, to jest jednak to. Jest wielki 3-dniowy koncert i zjechało się tysiące młodzieży i wszystkie albergi, w ogóle bardzo dużo hoteli, to co tańsze, jakieś pensjonaty zostało zabukowane, zarezerwowane. Na przykład nasza Polska w ogóle nie wpuszczała pielgrzymów, także taka sprawa. No i dlatego właśnie dużo pielgrzymów nie ma schronienia. W tym roku jest wyjątkowo. Między innymi ja nie mam. Ale to nic, sobie będę oglądała seriale. Właściwie już oglądałam 2 odcinki. Zadzwoniła znajoma Kaminowa, Justynka, pozdrawiam. I powiedziała: filmuj, dokumentuj, bo to jest wszystko twoja opowieść. Przeżywasz teraz wieczór na dworcu, siedzę przy 2 Włochach, klechają tu koło mnie. Jeszcze się nie znamy, ale to nie ma sprawy. O, ja jestem bardzo szybka w poznawaniu się. Ja to zaraz będę miała opanowane. No i jestem najedzona, bo po południu kompostelkę załatwiając sobie z samego rana, przepraszam, byłam 10 w kolejce i poprzez to dostałam darmowy lunch. Właściwie obiad, bo było pierwsze, drugie danie i deser. I wino, bo zamówiłam wino. I to było o 1:00, czyli po południu, ten lunch i tam zgłosiłyśmy się. Bardzo smaczny. Przejadłam się, naprawdę, szczerze mówiąc, za dużo tego jedzenia było. Ja już nie mogłam jeść, a tam część oddałam. Nie byłam w stanie tego zjeść. Pycha, bardzo dobre. I to było w hotelu, bardzo ładnym, zaraz przy katedrze. I tam ten hotel właśnie takie codziennie organizuje, że dla pierwszych 10 pielgrzymów, którzy przyjdą po kompostelkę, oni stawiają obiad za darmo. I ja właśnie miałam numer 10, tam na zdjęciu widzieliście. I zaraz miałam przyczepiony mój lunchowy bilet, Guczań. Także tak fajnie się złożyło. No później szukałyśmy za noclegiem
Nie znalazłyśmy tylko jedno łóżko i skorzystała koleżanka, nie ma sprawy. Zaproponowała, żebyśmy razem spały, ale zobaczyłam jakie wąskie łóżko i wiem, że z góry, żebym ją w nocy skopała. Ja jestem w łóżku jak koń. Ja wierzgam, kopię i zmieniam 50 razy stronę, lewa, prawa. Także nie wyspałaby się, a może bym jeszcze krzywdę jej zrobiła. Odpadam, absolutnie odpadam. Dlatego zaczęłam szukać, nie że chodziłam. Wyobraźcie sobie, że z góry od naszej albergi z tej nocy do Santiago było 5 km, a ja mam 28 lata. Wyobraźcie sobie, ile ja chodziłam po Santiago. Nogi mnie bardzo bolą, siedzę na boso w tej chwili, tylko na sandałach, żeby nie na ziemi, nie bójcie się. Bardzo mi się podoba, jestem dalej zachwycona, w ogóle się nie boję, gdzie tu mam się bać, jakby z przerwy chodził security i pilnuje. Poza tym tutaj pracownicy pracują. Też są inni pielgrzymi, którzy nie dostali noclegu, to czuć po prostu dużo osób tutaj będzie koczowała przez noc. Ja sobie będę oglądała seriale, ja te tematy mam opanowane. No okej, 6 rano zrobię się bardzo taka ocierająca oczka, a później powolutku już w stronę katedry, umówię się z koleżanką i zobaczymy. I jak już dostanę, nie wiem o której dostanę pokój, bo też to nie jest tak od razu. No, mam już zapłacony, to idę spać, odespać tą noc. I to jest mój ostatni dzień w Santiago, nie dzień, tylko noc. To jest ta następna noc będzie moją ostatnią. Więc jeszcze troszkę chcemy pochodzić, popatrzeć, no bo dzisiaj to było bieganie za biletami, wiecie, mnóstwo takich spraw biurowych, załatwianie i ten zleciał dzień jak nie wiem. W tej chwili jest 19:07. No, ja tu już jestem od 4:00 chyba. Musiałabym sprawdzić, nie jestem pewna, nie chcę kłamać. No, to tak to wygląda wasza kochana reporterka, kochająca was wszystkich reporterka z Kaminowej Drogi, Basieńka. Bredzę, wiem, ale to wybaczcie mi, ja tak lubię właśnie bredzić. To już taki zimny drań, ze mnie taki zimny drań. Jak pomyślę, że tam na tej górze teraz koncerty odchodzą, mnóstwo młodzieży, a ja tam chciałam iść spać. Nie było szans, wszystkie te baraki są wynajęte. Wszystkie te namioty, to nie wyobrażam sobie, ile na tej górze w tej chwili młodzieży jest. Ale tysiące. Wielka inwestycja, wielka sprawa, szkoda, że ja tak mało nagrywałam. Tam tylko macie kawałeczki tego wszystkiego. Teraz tu wszyscy o tym mówią. Wszędzie wiszą różne afiszy. No i całe Santiago jest zawalone właśnie nie pielgrzymami, tylko tą młodzieżą do koncertów. No to buen camino, papa. Zobaczcie, jak się rozpadał deszcz. Ja filmuję przez szybę, jestem na dworcu. No zobaczcie, dobrze, że nie zostałam na zewnątrz, jestem w środku. Wow, ale ulewa. Przejdę gdzie indziej. Tutaj koczujemy, a tu są biura. Kuleje jak zwykle. Teraz sprzątaczka umyła podłogę. A już przestaje, ale takie bąble spadały. Jeszcze nie wiem, widać może. Rozpadało się na dobre. Patrzcie, jakie chmury na niebie. O! No, dobrze, że tu jestem. Tu jest cieplutko w środku, na zewnątrz jest zimno. No to wiecie, że ja jestem na dworcu. Francja i Praga. Czechosłowacja. Brno, niż Bordeaux, Brno. Praga, mieszkam w Pradze. 6 miesięcy. Po deszczu temperatura gwałtownie spadła, by po chwili znów wzrosnąć, zostawiając w powietrzu parną wilgoć. Nie jestem tu sama. Los bezdomnego dzielę z 3 pielgrzymów, 1 Turkiem i 2 Włochami. Choć dzieli nas język, nowoczesna technologia dokonała cudu.
Dzięki translatorom w telefonach i rzędowi dworcowych kontaktów, przy których wspólnie ładowaliśmy sprzęt, mogliśmy swobodnie porozmawiać. Tu jest nasza komitywa. Tu jest dworzec. Schody się kręcą. Po tamtej stronie są też właśnie takie, jest też dużo osób, tam daleko w tle, za tymi szybami. Też są osoby, które nie dostały noclegu. Nas jest więcej na dworcu, nie tylko tutaj. A ja teraz wychodzę na taras. Jest cieplutko, jest 19 stopni, lało niedawno. Ale zobaczcie, jaki piękny taras. Jak pięknie wyglądać te wzgórza. Nie wiem, co to za obiekt. Tutaj, w tym miejscu. Oto. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wygląda niesamowicie. O! Wow! Burza! Widzieliście te grzmoty? O, ja, nie grzmoty, tylko pioruny. Może jeszcze raz zrobi się tak. O tam. Szaleje tutaj. Dobrze, że jestem na dworcu. Wow. No chodź jeszcze jeden. Wow. O, zrobiłam trochę więcej nieba. Wow. Tu jest dworzec dla pociągów, a my jesteśmy na dworcu dla autobusów. No widzicie, tu jest lokalik, nie wiem do której czynny, bo już jest po 11. A tam ludzie dalej śmieją się, piją, jedzą. No, tak wygląda Santiago de Compostela nocą. Tutaj razem z moim nowym znajomym, jest obok mnie, z Włoch. Wracamy, ale jest cieplutko, 19 stopni. Ja się już przebrałam, ubrałam leginsy, ubrałam dłuższy rękawek. A tu są biurowce. Nie widać, ale to są biurowce. No i wracamy. Tu jest bardzo ciepło w środku. I mamy automaty, możemy właściwie jedzenie kupić. Tam dalej są automaty. Czaję się za tym security. Chcę pokazać Wam automatom. Zaraz skręcę. Ja tylko zrobię zbliżenie na chwilkę. O, i tam można coś dobrego kupić. W razie czego. Nie jest źle, co? I to już wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli podobał Wam się ten emocjonalny odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Plecak i Droga, by nie przegapić ciągu dalszego tego finału. Za tydzień pokażę Wam, jak przetrwałam tę noc, jak wyglądało pożegnanie z Santiago i mój pełen przygód powrót do domu po 39 dniach w drodze. Dzisiejszy dzień w Santiago był jak emocjonalny rollercoaster. Zaczęło się od magii placu Obradorio i ogromnego wzruszenia pod katedrą. Potem w biurze pielgrzyma spotkało mnie coś niesamowitego. Byłam 10. osobą w kolejce i otrzymałam kupon na darmowy obiad w restaurante En Hebre. Czułam się wtedy, jakby droga chciała mi wynagrodzić każdy trudny kilometr. Niestety wieczór przyniósł brutalne zderzenie z rzeczywistością. Santiago, ogarnięte festiwalową gorączką, nie miało dla mnie ani jednego wolnego łóżka. Szukanie noclegu w upale nabiło mi dodatkowe 18,6 km do i tak już zmęczonych nóg. Wylądowałam na dworcu autobusowym, mając nadzieję, że tam przeczekam do rana w gronie innych rozbitków. Ale już północ. Właśnie podchodzi do nas ochrona. Nie uwierzycie, ale zostaliśmy z dworca wyrzuceni za to, że siedzimy, i to w burze, w Hiszpanii, w mieście pielgrzymów, gdzie wszystko zajęły młodzieży, bo jest koncert i nas z dworca, z pustego dworca wywalają. Nie uwierzycie, normalnie to jest skandal, afera, że my chcemy za darmo przenocować, tak do nas powiedział. Zamykają dworzec, a my zostajemy wyrzuceni na bruk. Co teraz? Gdzie się podziać, gdy miasto jest pełne, a ty masz tylko swój plecak i zmęczenie? O tym, jak przetrwałam tę noc
I co działo się dalej, opowiem Wam już za tydzień, w drugiej części finału. Dobranoc. Jeśli to w ogóle będzie dobra noc. Buen camino.